Cześć, jestem dzisiaj na głodówce. Przyjechałem na motocyklu trasą, którą zapożyczyłem, podpatrzyłem trochę u Adriana na Motopodhale Info i ją oczywiście troszeczkę zmodyfikowałem. Jutro też jadę w trasę, która po części też jest wymyślona przez Adriana. Tak sobie pomyślałem, że nagram dzisiaj taki film taki nietypowy, bo jak wróciłem z Norwegii, to wszyscy, którzy mnie spotykali, pytali praktycznie o to samo, czy a propos mojej samotnej wyprawy motocyklowej, czy się nie bałem, że jestem taki odważny, że sam tak daleko na motocyklu, a co by było gdyby, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mnóstwo takich hipotetycznych sytuacji, które mogłyby się wydarzyć. No i rozumiem te pytania, ale zacząłem się zastanawiać faktycznie, co by się mogło stać, czego miałbym się bać. No i czego mógłbym się bać podczas samotnej wyprawy? No na pewno ludzi, tak? Czyli, że ludzie coś mi zrobią w sensie fizycznym, że skrzywdzą mnie, nie wiem, pobiją albo coś. No okej. Ale to może się przytrafić każdemu i wszędzie. A jadąc na motocyklu, no to w trakcie jazdy nikt nam krzywdy nie zrobi. No chyba, że gdzieś na kempingu. No ale nie bałem się tego, ponieważ ludzie raczej z natury są dobrzy. Nie możemy zakładać, że gdziekolwiek pojedziemy, to będzie źle i coś nam się wydarzy. A zwłaszcza tam w Skandynawii naprawdę kultura ludzi na niesamowicie wysokim poziomie. Bardzo przyjaźni ludzie, bardzo pomocni, serdeczni. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to to, że ludzie coś mi ukradną. No i no czego tutaj się bać? No, jak coś mi ukradną, no to trudno, no to jest rzecz, to jest jakiś przedmiot, który ktoś ukradnie. No możliwe, że kradnie, bo nie stać go, żeby kupić sobie, a bardzo by chciał. Więc jeżeli ukradnie i to mu się do czegoś przyda, to no trudno, no wiecie, rzeczy mają to do siebie, że dziś je mamy, a jutro możemy ich nie mieć. Kolejna rzecz, której mógłbym się bać podczas samotnej wyprawy, no to, nie wiem, dzikie zwierzęta, że zrobią mi krzywdę. Ale na dobrą sprawę, wiecie, zwierzęta chyba bardziej boją się nas, niż my ich. Ogólnie, no, zwierzęta się nas boją, uciekają. Zwłaszcza jeszcze jak, nie wiem, słyszą motocykl, ten silnik pracujący, no to one się boją po prostu, że to jest coś złego. I raczej one same uciekają. Kolejna rzecz, która przyszła mi do głowy, to to, że stanie się coś z motocyklem. No ale wiecie, no z motocyklem może się stać wszystko i wszędzie tak samo. W Polsce, jak będę jechał, nie wiem, po chleb, to też może się coś stać z motocyklem. Dykcja. W Polsce, tak jak teraz jestem w górach, też się może stać. No i oczywiście, będąc na drugim końcu świata, też może się coś stać, ale no po to mamy możliwość wykupienia jakiegoś tam ubezpieczenia, tego assistance, aby no, mieć tego typu ochronę, tak? W razie jak coś się wydarzy, to żeby ktoś przyjechał nam pomóc, czy odholował nas do jakiegoś mechanika. No. Dobra, no dalej. Co? Czego mógłbym się bać? No na pewno jakiegoś poważnego wypadku, tak? Że wydarzy mi się coś, nie wiem, zostanę potrącony, czy wpadnę na coś, no i że wyląduję w szpitalu.
No ale to też, to znowu taka sama sytuacja, że to może się przytrafić wszędzie. Tak? Jedziemy gdziekolwiek i to też może się nam przytrafić, więc co nam pozostaje? No pozostaje nam się ubezpieczyć. W przypadku wyjazdu za granicę ubezpieczyć się dodatkowo, bo tam te koszty leczenia są zdecydowanie większe, więc wykupić sobie jakiś taki asystans podróżny, czy ubezpieczenie podróżne z jakąś kwotą właśnie na leczenie szpitalne. No i jeżeli coś się stanie, to wtedy mamy w jakimś tam stopniu zabezpieczone to leczenie. Co jeszcze? Aha, no, że strach, lęk czy obawa, że jesteśmy tak daleko od domu. Wydaje mi się, że to już nawet nie tyle lęk, nie obawa, no bo czy jesteśmy blisko, czy daleko, no jeżeli coś się wydarzy w dowolnym miejscu, ale nie w domu, tylko nie wiem, na drugim końcu Polski, czy na drugim końcu Europy, no to i tak jesteśmy skazani na pomoc innych ludzi, na ubezpieczenie, na jakichś ratowników, na ludzi, którzy chcą nam pomóc. Więc no, też nie widzę powodu, aby się tym martwić. No, ogólnie nie ma sensu martwić się, znaczy, może ktoś widzi w tym sens. Ja nie widziałem sensu w tym, aby martwić się na zapas, aby uprzedzać fakty, że co się wydarzy, co będzie gdy, co by było gdyby i tak dalej, bo wiecie, no wtedy to możemy sobie wymyślić wszystko, no, tych rzeczy, których będziemy się bali, które mogą się wydarzyć, będzie mnóstwo. Więc lepiej cieszyć się przygodą, cieszyć się podróżą, cieszyć się miejscem, w którym jesteśmy. No a jeżeli się coś wydarzy, to wtedy będziemy się martwić. I jeszcze raz powtórzę, o czym już mówiłem. Ludzie na świecie są naprawdę dobrzy. I nie zakładajmy, że każdy chce nam zrobić krzywdę. Ludzie są serdeczni, ludzie są ciekawi, co robimy, dlaczego akurat tutaj, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy. Brzmi tak trochę jak pytania życia. Skąd jestem i dokąd zmierzam. No, więc no to by było chyba na tyle w temacie obaw.